Witam serdecznie na kanale. Ponownie dziś gościmy Macieja Haselbacha. Będziemy kontynuować odpowiadanie na pytania, a jednocześnie też wchodzić w pewne kwestie związane na przykład z tym, jak buddyzm, już nie będę wymieniał tutaj z nazwy, konkretny buddyzm, jak buddyzm widzi właśnie początki y, stanu naszej duszy po śmierci, tuż po przejściu właśnie tej granicy śmierci, czyli będziemy rozmawiać też na temat Bardo, na temat właśnie tego, co można między innymi wyczytać w tybetańskiej księdze umarłych. No nie ma innej osoby, która byłaby w stanie odpowiedzieć na te wszystkie pytania w kwestiach buddyzmu tak dobrze jak Maciej, więc cieszę się Macieju, że Cię znowu widzę. Cześć. Witam Ciebie, również witam widzów. Oczywiście na pewno znajdzie się wielu bardziej mądrych ludzi ode mnie, ale no dziękuję. No, E, ludzie bardzo tutaj cenią właśnie Twoją wiedzę w tym zakresie i też z tego tytułu mają różnego rodzaju pytania związane z tą wiedzą, bo na przykład jeden z widzów pyta, czy byłeś szkolony przez jakiegoś buddyjskiego nauczyciela, czy to jest tylko i wyłącznie Twoja własna praktyka i przemyślenia związane z życiem, prawda? Dokładnie, moim nauczycielem zawsze jest dukkha, czyli cierpienie od dziecka, które już jako dziecko kierowało mnie w stronę jakby uspokojenia umysłu, który był w stanie, powiedzmy, no dość mocno kiepskim, nie będę tego tak rozciągał, więc ja sam zawsze szukałem odpowiedzi, bo od dziecka jakby cierpienie, różnego rodzaju stany, czy fizyczne, czy psychiczne, kierowały mnie do nauki, więc jak już jako dziecko zgłębiałem religię swoją, w której się urodziłem, bo miałem religijną rodzinę, znaczy dokładnie część, I kierowało mnie to później w różne książki typu Ojciec Pio, bardzo ciekawa sprawa, Życie po życiu, życie po śmierci. I tak zaczęło to iść w stronę, że się dowiedziałem, że istnieje jednak reinkarnacja już jako dzieciak i cały czas był jakby kierunek, więc nigdy nie spotkałem nauczyciela żadnego. Myślę, że chyba uwarunkowany, znaczy chyba, każdy jest w ten sposób uwarunkowany, że wcześniejszy jego proces jest jakby ewolucją tego tu naszego ciała, świadomości tymczasowej, która determinuje dalsze jego oddziałanie. Więc ja już jestem jakby zdeterminowanym, cierpliwym człowiekiem, który cierpliwie dąży do tego, ale w samotności i w ciszy, bo no muszę wszystko sam sobie to przeanalizować. Zresztą buddyzm o tym mówi, żeby wszystko kwestionować, Theravada dokładnie, kwestionować i samemu sprawdzać. Więc ja sam siebie często kwestionuję, sprawdzam, medytuję, uczę się i tak w kółko, aż przechodzę różne jakby poziomy swojej tożsamości i tak dalej. No jest to taki rozbudowany proces, ale tak, jestem sam sobie nauczycielem, czy jogi, ale później mogłem zrobić szkolenia, czy buddyzmu, czy tego wszystkiego. Uczę się sam. Ale myślę, że jest to dla mnie na tyle proste, bo już jestem do tego zdeterminowany i jest to po prostu duży fan, ale dużo ciężkiej pracy, można by tak powiedzieć. Codziennie, kilka godzin dziennie. Jest to, tyle wkładam w to pracy od lat. Mhm. Więc A bez jak pracy nie ma kołaczy. ostatnio w jednym ze swoich jakby nagrań na swoim kanale wspominasz też o swojej rodzinie, o roli, jaką rodzina pełni jak gdyby w naszym rozwoju takim duchowym i e, no, poszerzaniu jakby tych naszych horyzontów, świadomości. Co w ogóle rodzina na temat właśnie tej twojej praktyki? Czy to czasem nie jest tak, że to się gdzieś z sobą kłóci, albo gdzieś następują jakieś takie, wiesz, zderzenia czy tarcia? Zderzenia? Raczej nie. Moja żona jest w moim mniemaniu oczywiście, czy nawet buddyzmu, już urodziła się tu jako Sottapanna, czyli ma już pierwszy stopień przebudzenia. Ale zostało jej do wykasowania jak każdemu, bo tutaj się rodzą takie albo ludzie, którzy jeszcze nie są przebudzeni, się rodzą, ale już zdobyli na tyle tej karmy dobroci w sobie,
że mogą się tu odrodzić i to jest bardzo rzadki proces, albo ci już przebudzeni, którzy się rodzą, aby kończyć jeszcze te 7 wcieleń i kończyć naukę, ale mają jeszcze w sobie awersję i pragnienie, które muszą po prostu powoli sobie kasować. Więc moja żona ogólnie czerpie z tego wszystkiego nauki, ale ona wszystko robi to tak naturalnie, że ona po prostu nie musi medytować tak jak ja i tyle pracy w to wkładać, bo ona to odczuwa wszystko naturalnie i często ona mnie uczy. Jesteś wego, wyjdź z tego, nie przejmuj się tak i tak dalej. Różne mi takie, mówię ci tyle, a ty mnie nie słuchasz. Więc jesteśmy sobie nawzajem nauczycielem. Ja ją wyciągam z pewnych innych rzeczy, jakby awersyjności, bo myślę, że tutaj się rozwinąłem, jeżeli chodzi o spokój i cierpliwość, a ona znowu ma inny naturalny ten stan wyciągania mnie z moich tak zwanych ukrytych tendencji, ciągnięć, jakby oskarżania się o coś, jakichś wątpliwości, które mam w sobie, jakiegoś niepokoju, takich rzeczy nawarstwionych. Ona mnie z tego wyciąga, więc tu się jakby ze sobą w jakiś sposób dopełniamy. Dzieci to po prostu sobie przyjmują. Bardzo naturalnie, ale też nie wnikam w to za głęboko, tylko jak się o coś pytają. Bardziej wchodzę, żeby działać z serca, dzieciom mówię, żeby być spokojnym. Oczywiście jest walka, bo to nasza karma, moja i mojej żony, nasze dzieci to zawsze nasza karma i to, co w nas jakby zalega, to wyłazi to w dzieciach i wtedy możemy spojrzeć. Jeśli dziecko jest takie, to musimy spojrzeć przede wszystkim na siebie, bo jest to sprzężenie zwrotne i polaryzacja. No wiadomo, tak polaryzujemy, żeby się jakby tu spotkać, prawda? I między sobą zauważyć pewne rzeczy i się ich nauczyć, a nie mówić, o ty jesteś taki niefajny, dlaczego jesteś dziecko takie niefajne. No to spójrzmy w siebie w lustro i wtedy zobaczymy, dlaczego dziecko jest takie niefajne. Nie? Mhm, My mhm. jesteśmy tacy fajni, rzeczywiście. No i dzieci tu bardziej przyjmują tą naukę, ale mam dwójkę tutaj dzieci, i każde jest oczywiście inne i widzę, w jednym widzę swoje odbicie, na przykład no, jakieś takie ciągnięcie do odosobnienia, do moje ja chcę, a drugie bardziej otwarte na religijność i tak dalej. No jest to bardzo taki ciekawy proces. Ciekawe. No, ale Zależy bardzo od... mądre słowa, bo nie jeden trudno ma zrozumieć w sobie i pogodzić się z tym, że no, dziecko może być odbiciem lustrzanym rodzica, prawda? Dokładnie. No, pięknie, że Znaczy, to tak ująłeś, bo wyobraźmy sobie, że nasz ten cykl po śmierci to musi się jakoś sklejać. To jest tak zwane współzależne powstawanie. Jest takich 12 takich członów, ale jakbyśmy tak popatrzyli po prostu naukowo z fizyki kwantowej, no jesteśmy zbudowani również z łańcuchów DNA. Tak? I to DNA jest jakby kodem. Więc gdzie możemy to jest jakby wspólna polaryzacja. Jeden kod musi być jakby współzależny z drugim kodem. Czyli jeżeli nas przyciąga kodowo, wibracyjnie, jakkolwiek to nazwiemy, do Ziemi, a nie do piekła, no to przecież tu do Ziemi musimy wejść. Teraz wibracyjnie musi nas przyciągać do pewnych rodziców, którzy podobnie wibrują jak my, żeby to ze sobą działało, prawda? Na tym to polega. I wtedy jakby rodzice często się mówią, dlaczego moje dziecko jest takie? Dlaczego ono jest takie awersyjne do innych dzieci? Ale jak często rozmawiam, ja to po prostu z doświadczenia wiem, jak inna osoba jest i mówi, nienawidzę tych ludzi w pracy, jak oni mnie denerwują, jacy są nieprzebudzeni. No ale dlaczego masz w sobie tą awersję? Dlaczego nie trenujesz bezstronności, czyli upeki? Trochę metty, miłości, zrozumienia, że wszyscy jesteśmy w tym samym ogródku. No rzeczywiście, tak jest. Więc jak zaczniemy widzieć w sobie te ukryte tendencje, to zaczniemy widzieć, dlaczego dziecko emanuje takimi tendencjami mhm, również. Nie? I wtedy możemy my poprzez siebie wpływać spokojem na dziecko, a nie jego jeszcze podburzać awersyjnością, gdy my mamy problem z awersyjnością. No i to jest to oczywiście ogromny, ogromny proces zauważania tego w sobie, nie? Tego jak mhm. my jesteśmy głośni, krzykliwi w pracy i tak dalej i nagle idziemy
z dzieckiem na plac zabaw, a ono tam krzyczy, jest głośne, a my się dziwimy. Nie krzycz tak, dlaczego tak krzyczysz? Nie? I tego nie widzimy, że my przecież tacy jesteśmy tacy ekspresyjni i tak dalej. To No, wszystko trzeba jakby w sobie zauważyć właśnie poprzez dzieci, więc w procesie przebudzania, czy przebudzania, zauważania siebie, swojej tej struktury, świadomości, umysłu, dzieci są wspaniałe, bo nam pokazują, co tam w nas siedzi fajnego, co no, przekazaliśmy w tym kodzie DNA, prawda, bo też przekazujemy. tak. I, no, No, więc, ciekawe. Życie jest bardzo złożoną strukturą. Dużo jest rzeczy, no, które z sobą po prostu, w zasadzie chyba wszystko jest z sobą połączone w naszym życiu. Od jakiejś drobnej sprawy po jakieś trudniejsze i głębsze, które dotykają nas bezpośrednio, tak? No, to jest jasne, to jest bardzo jedna ciekawe, wielka rodzina naprawdę. jest tego. Mm. To może teraz tak troszeczkę inaczej, może takie pytanie bardziej związane już z tym bardziej takim aspektem mniej cielesnym, bo jeden z widzów pyta tutaj, mm, czy jeżeli tu schodzimy na tą ziemię, prawda, żeby inkarnować w jakieś ciało i znów podejmować ten trud kolejnego życia, to czy z każdym takim zejściem maleje nasza szansa na wydostanie się jak gdyby z tego koła samsary? Czy to jest pułapka? To jest w ogóle pytanie, które pojawia się nie tylko w kontekście chyba buddyzmu, ale i wszystkich takich różnych ezoterycznych poglądów na te tematy, prawda? Czy ta ziemia to jest więzienie i czy to nie jest pułapka, z której nie da się wydostać? Proszę. Dhamma, czyli nauka o całym naszym tym wszechświecie i tym systemie, mówi, że wszystko jest nietrwałe. Czyli nawet jeżeli będziemy tutaj milion razy wieczność, to w końcu to też przeminie. Czyli jeżeli możemy myśleć, że jesteśmy w ciągu reinkarnacyjnym i nie ma możliwości wydostania, no to nie możemy tak myśleć, bo wszystko jest przemijające. Może to rzeczywiście dość długo trwać i może być to mocno upierdliwe. Tak jak mówił Einstein, rzeczywistość to iluzja, ale bardzo właśnie upierdliwa iluzja. To jest tak, że przecież wystarczy spojrzeć w siebie w lustro i powiedzieć sobie, jakim jestem człowiekiem. Jestem dobry, no to będę wzrastał. Jestem zły, to będę upadał i będę bardzo długo właśnie w tej pułapce. Pułapce swojego umysłu, bo to nasz umysł to kreuje. Tylko jest tu jeden mały problem, tak naprawdę. Problem dość długiego i wielowcieleniowego procesu rozumienia. Powiedzmy, większość religii tego nie widzi, bo nie ma właściwego poglądu. Czego nie widzi? Że nie wystarczy jako istota ludzka, tu tylko będziemy wchodzić w istotę ludzką, jakby mieć skruchę i w sobie mieć jakby tą skruchę do siebie i otworzyć się powiedzmy do Boga, czy do tej miłości. Tu jest ten problem. Dlaczego? Bo jeżeli my jesteśmy skonstruowani z 5 grup składowych i jesteśmy w procesie od ciemności do ciemności, a nie jesteśmy w procesie od ciemności do światła, jesteśmy w procesie upadania, to nie możemy mieć skruchy, dlatego że nasz umysł jest tak skonstruowany, ta świadomość dokładnie sensoryczna, która jest powiedzmy na te 75 lat, ona jest tak skonstruowana i ma tak ukryte tendencje, czyli tak zwane anusaja, że nie ma możliwości mieć wolnej woli wypowiedzenia mam skruchę, jestem alkoholikiem, upadam bardzo nisko, jestem w stanie zabić za alkohol, bo tak jego pragnę, czyli on powiedzmy upada już do krainy głodnych duchów, którzy będą bardzo długo głodni tym alkoholem, ale już jemu się to przejawia na ziemi, bo tu na ziemi się przejawia. I teraz religia mówi człowieku, powiedz, że kochasz Boga i ukoj się przed nim. Miej skruchę. A on, co ty w ogóle do mnie gadasz, jak ja w ogóle nawet nie wiem, kim ja jestem, bo jestem po prostu głodny już tu na ziemi, nie mam czegoś takiego jak skrucha. Chcę tylko pić alkohol, nic więcej. I w ogóle nie rozumiem, co się dzieje naokoło.
Nie ma możliwości. Takiemu człowiekowi można pomóc tylko w inny sposób. Poprzez proces nasz, poprzez medytację, ale to już bym musiał długo na to mówić. Więc my wpływamy, dlatego jesteśmy połączeni tu, dlatego wysyłamy do innych istot mettę. Również po śmierci następuje pewien proces wyrzucenia tej energii, że to my mamy wypuścić miłość do takiej osoby, żeby poprzez, powiedzmy, jakieś tam strukturyzowanie fotonów, już też nie będziemy w to wchodzić, na nią wpłynąć swoją obecnością, czy wysyłaniem po prostu pewnej energii ze świadomości. Więc może to być pułapka, bo nawet nie będziemy wiedzieć, że to jest pułapka, więc musimy upaść jak najniżej, aż zła karma, te całe złe działanie, bo karma czy kamma jest działaniem intencjonalnym, który wychodzi z umysłu, aż zaczyna się działanie fizyczne, aż to się wszystko wypali. Zbieramy dobrą karmę, złą karmę, one sobie rosną w takim, powiedzmy, algorytmie fizycznym czy ogrodzie, jak chcemy to sobie nazwiemy, ale ta karma nas definiuje i determinuje i ona nas ściąga w dół albo w górę. Można tą karmę blokować poprzez właśnie przebudzenie się czy gromadzenie zasług dobra, to każda religia nam mówi, ale trzeba mieć też dobry pogląd na to, że nie robimy tego, wiadomo, będę dobry, ale myślę Bez inaczej. korzyści, tak? Mhm. Musi być bez korzyści, musi być ten proces bezwarunkowy w umyśle, musi być ta intencja bezwarunkowa. Wtedy wyciągamy się do góry. Ale jeżeli tego nie mamy, no to ściągamy się w dół. Kiedy jest to pułapką? No musimy sobie sami odpowiedzieć, ile będę w procesie reinkarnacyjnym już teraz spoglądając na siebie w lustro. Może być bardzo długo. Jeżeli bardzo długo będę chciał doświadczać samsary w pozycji ja i moje, to będzie bardzo długo. Ale kiedy zacznę wchodzić w tak zwane, to się nazywa boskie siedziby i możemy sobie wyobrazić teraz, każdy niech sobie teraz wyobrazi, że we mnie jest czysta natura umysłu, jakby czystego Boga. Tak dla zabawy tylko. Nie robiąc, nie przyklejając się do żadnej religii, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy Bogiem i potrafimy to, co bogowie. Co potrafią bogowie? Wypuścić do każdego dobroć. I do siebie. Absolutną dobroć do wszystkich. Do pedofila, do Matki Boskiej, do Buddy, do tego człowieka w sklepie, do zabójcy, do swojej matki, ojca. Do każdego potrafimy wysłać mowę. Do wszystkich istot mamy współczucie. Tych, co zabijają, tych, co są dobrzy. Bez różnicy, bo to jest jedna wielka rodzina umysłów, które wytwarzają sobie życie i proces życia. Potrafimy każdemu wysłać muditen, czyli współradość, cieszyć się. O, sąsiad zakupił sobie nowego Mercedesa, mnie na niego nie stać. On ma piękną żonę, ale ja jej już nie pożądam. Cieszę się, że ma piękną żonę, choć ja jestem samotny i też bym chciał. Jemu się powodzi, mnie nie. I cieszyć się z tego, że ktoś ma lepiej od nas, bo już rozumiemy, że to jest karma, która nas spotyka. I poprzez nasze ciężkie doświadczenie my wtedy wzrastamy. A dobre doświadczenie nas upada, więc musimy tu odwrócić, bo to jest wszystko do góry nogami. Jak jesteś pączek w maśle, to nie idziesz do góry, idziesz w dół. Jak masz ciężkość, trudno ci w życiu, przechodzisz problemy, jeżeli wyciągniesz z tego potencjał wzrostu, to idziesz do góry, bo masz w sobie wtedy upekę, bezstronność. To jest jedna z najważniejszych, jakby powiedzmy, kwintesencja nauki na ziemi. Bezstronność doskonała do wszystkich istot i zrozumienie. Czyli nic cię nie dziwi. Nie dziwi mnie, że tam jest wojna. No jak to? Dlaczego cię nie dziwi? Jak będziesz miał tą bezstronność, to zrozumiesz dlaczego. Bo to jest proces karmy, proces doświadczenia, proces jakby jednej wielkiej nauki życia w szkole i nauki bezwarunkowej miłości poza ja, moje jest. Wtedy, jak to zrozumiesz, to idziesz do światła i więzienie przestaje być więzieniem, bo wychodzisz z więzienia swojego umysłu. Matrix. Jest uwięziony twój umysł, bo ty myślisz, że jesteś ja, moje jestem, a tak naprawdę jesteś poza tym. Jesteś jak boska, powiedzmy, cząstka, która
może być poza ja, moje jestem, a dalej istnieć jakby w procesie samsary, tylko na innych Mhm. poszczególnych piętrach, tak zwanych czystych siedzibach, czy pracować dla ludzi. No taka zupełnie inna robota od tej, którą tu mamy. Tu jesteśmy jakby tymi niewolnikami, powiedzmy, ale jak się uwolnimy, to już jesteśmy tymi, którzy współpracują z tymi uśniętymi istotami. Więc to Mhm. nie jest tak, że my się rozpuszczamy w niebyt i koniec, nie ma nas. Więc o to chodzi, że my przechodzimy w inny stan świadomości poza ja, moje, poza dualizm, ale jesteśmy tutaj i mamy wybór. Teraz nie mamy wyboru, więc dopóki nie będziemy mieć wyboru, będziemy w klatce i więzieniu reinkarnacyjnym, dopóki nie puścimy ja, moje jestem i nie wyjdziemy z tego procesu snu. No, Tak, tak w skrócie. tak to Tak w w skrócie skrócie. wygląda, tak, czyli dokładnie, czyli a ta bezinteresowność, o której mówisz, czy można No, powiedzieć, że to jest też równe ze zrozumieniem po prostu, że na przykład po prostu pewne rzeczy są, istnieją i będą istnieć. To jest po prostu też wynika z tego zrozumienia, z tej naszej wiedzy o tym, że tak działa jak gdyby ten system, wynika z tego bezinteresowność tego, prawda, że no jest, tyle, tyle, dokładnie. jestem tu po coś zupełnie, czy to ma wpływ na mnie teraz, tu i teraz, prawda? A dwa, jeszcze jedna rzecz, bo wspominasz tutaj 5 składnikach, z których składa się i teraz co składa się nasza osobowość, czy składa się nasza bardziej ta duchowa strona, czy mówimy tutaj o ciele? Czy Już to mówię. wszystko jest w kupie? To jest bardzo ważne. To jest jakby kwintesencja tego, żeby zrozumieć, kim jesteśmy. Bo jeżeli ja mówię, to jest moje ciało, czyli tak zwana rupa, ale tak naprawdę to nie jest moje ciało, no bo ono kiedyś sobie umrze, prawda? I wtedy już wiemy, czy ci ludzie, którzy tak jak ty wychodzą poza ciało, już wychodzą poza przestrzenie, wiedzą, że bez ciała również można istnieć i można o tym poczytać, prawda? Nawet. Czyli to ciało jest tymczasowym kombinezonem, możemy tak nazwać, czy świątynią naszej duszy, w której uczestniczymy tu przez pewien okres życia. Prawda? Powiedzmy te 75 lat. Do tego mamy zestaw Vedan, tak zwany. Tam jest ponad 50 zestaw Vedan, czyli odczuć. Odczuć smaku, zapachu i tak dalej. No musimy mieć odczucia. Każdy ma inne. Jednemu smakuje Coca-Cola, drugi woli Sprite'a. Każdy ma inne odczucia. Później mamy sania, czyli percepcję. Ty masz głębszą percepcję, bo możesz przeniknąć pewien, poza pewne zasłony, a ktoś ma mniejszą percepcję i on jest jakby w tym swoim ciele taki bardzo ograniczony. Ktoś bardziej rozumie religijność, ktoś mniej. Ktoś woli chlać wódę, a drugi woli się rozwijać duchowo, bo każdy ma inną percepcję doświadczania tej rzeczywistości. Tak? Później mamy sankary, czyli to, co wytwarzamy w głowie, cała ta umysłowość, nasze myśli. Myśli możemy podzielić, to też również szybko w skrócie, na te bez intencji, czyli śmieci, cały czas śmieci, na uwarunkowane śmieci, o którym myślimy, i te, które mają moc, potencjał, czyli już są wytworzeniami w umyśle, już tworzą potencjał. Ja myślę, powiedzmy, możemy mieć negatywne myślenie o sobie, prawda? Jestem do niczego, bo mamy takie uwarunkowania, ale już wytwarzamy potencjał, że jestem do niczego i to będzie strukturyzować nas w przyszłości i nasze działania do niczego. Lub zacznę to zamieniać, jestem wart i będziemy mieć działania, które będą prowadzić do dobrych skutków. I wtedy analizujemy, jakie mam wytworzenia w głowie, te, które prowadzą do dobrych skutków czy złych. I wszelkiego rodzaju, i te nasze wytworzenia w umyśle budują działania. A te działania to jest karma. I znowu, jeżeli jesteśmy dobrzy, mamy dobre działania, jesteśmy szczodrzy, to zbieramy tak zwane dobre zasługi, które są magazynowane powiedzmy na twardym dysku wszechświata. A jak zbieramy złe zasługi, jesteśmy źli, nie jesteśmy szczodrzy, krzykliwi, bezsensowną paplaninę tworzymy, obgadujemy, kradniemy, i tak dalej, to znowu są działania i te działania są wiadomo negatywne i również zbieramy je do twardego dysku wszechświata jako negatywne i one sobie tam dojrzewają, te dobre i te złe. Czyli nasze wytworzenia są jakby nami tym.
bo na końcu mamy winiany, czyli naszą świadomość operacyjną, która to wszystko widzi. Mówi, ja jestem w świecie fizycznym, czuję, że fotel jest twardy, czuję, że powietrze jest miękkie, czuję siebie, myślę, więc jestem i tak dalej. Cała ta świadomość operacyjna, ale wiemy, że po śmierci ta świadomość zaczyna wygasać, to jest pewien potencjał, który przestajemy już być sobą, Maciejem, tylko zaczynamy być już kimś innym w procesie stawania się. To wszystko wygasa, nasze ciało, nasze odczucia i tak dalej po śmierci, ale zostaje to, co w umyśle wytworzymy, czyli te sankary, wytworzenie. To tylko to jest nasze. Również pod tymi, powiedzmy tak sobie obrazowo, pod tymi 5 grupami składowymi jest pewnego rodzaju jakby dusza, czy czysty umysł, to się nazywa Tatta Gata Garba. Cokolwiek tu sobie podłożymy, możemy sobie wyobrazić, że to jest ta niedualistyczna jakby energia, która ona przenosi te dane do następnego wcielenia, i ona jest tym procesem przenoszącym. Czyli jeżeli mówimy ja, Maciej, umrę i później ja, Maciej, będę kimś innym, no to nie. Tu jest ten problem, że ja, Maciej, musi się tu rozpuścić całkowicie i złożyć na nowo tu na ziemi, jako rozumiem, że jestem tymczasowym Maciejem i za to się kocham, bo mogę doświadczyć się tymczasowo, ale po śmierci już muszę się puścić, bo jak się nie puszczę, to znowu się skonstruuję, bo znowu będę lgnął do więzienia. I nie ma znaczenia, czy się odrodzę w niebie, czy na ziemi, bo będę cały czas w klatce. W niebie będę w złotej klatce, na ziemi będę, no w zależności od karmy, albo będę w piekielnej klatce na ziemi, albo w jakiejś normalnej, ale to cały czas będzie klatka i więzienie mojego umysłu. Więc tu jest proces i tylko tu i teraz i z bardzo małą szansą na to, żeby to zrozumieć i puścić wszystko i na nowo się złożyć, tu też na ziemi, nową tożsamość, ale już oczyszczoną bez lgnięcia, bez stawania się, bez ja moje, ale oczywiście muszę korzystać ze wszystkich ziemskich, powiedzmy, rzeczy, ale bez lgnięcia. Czyli jest to, dobrze chyba wypowiem, kirja, działanie funkcjonalne, jak jedzenie funkcjonalne, które daje nam witaminy, a nie jemy Snickersa, niefunkcjonalnego, przetworzonego syfu, tylko jemy funkcjonalne jedzenie. I tak samo my działamy później, jak jesteśmy przebudzeni, tak to sobie przebudzeni powiemy, czyli już rozumiemy, o co tu jest, działamy w sposób funkcjonalny. Mam żonę, lubię z nią seks, ale ja nie lgnę do tego i nie muszę mieć kochanek ani nic, bo umiem się jakby wyczyścić z tego nadmiernej percepcji, nadmiernego odczuwania tych wedan, odczuć, bo chcę być na czystym poziomie, powiedzmy tylko ze swoją żoną, w sposób jakby duchowy z tego korzystać. I w buddyzmie nie mamy zakazu tam, seksu albo jakichś tam technik seksualnych, ale mamy coś takiego jak niekrzywdzenie, więc w seksie też nie możemy krzywdzić. Więc te 5 grup składowych jest procesem tylko tymczasowym. Z tym, że wszystkie wytworzenia w umyśle przechodzą, są magazynowane i one nas składają na następny byt. Więc tak to wygląda. Rozumiem. Tutaj pojawia się też od razu w mojej głowie takie pytanie albo nawiązanie, bo wiele osób, to jest w ogóle masa różnych pytań pojawia się, także tu w ogóle jakakolwiek rozmowa i jakakolwiek odpowiedź mogłyby powodować powstanie następnych odcinków godzinnych. To może tak, żeby nie było przedłużania. Czyli tak, używamy słowa więzienie, ale więzienie równa się nasz umysł, prawda? To my sami powodujemy, że życie i świat, istnienie tu w tej naszej emanacji jako Rafał czy Maciej może być więzieniem, może być tak traktowane. Ale I tutaj tylko ci przerwę. mhm. Spójrzmy na alkoholika. Czy on jest w więzieniu? Jest. Swojego umysłu i pragnień.
i tyle. Może wyjść, ale czy Pytanie, chce? czy on jest tego świadomy, prawda? Bo jemu może pasować takie więzienie, bycie w takim stanie. Może czerpać z tego mnóstwo przyjemności. On jest Na uwarunkowany. pewnym poziomie, niskim, ale jednak. Więc to jest też kwestia takiego właśnie, to świadomość tego, prawda? Ojej, mój umysł to więzienie. I to jest właśnie ten efekt, ten moment przebudzenia, prawda? Dokładnie. Wtedy już jesteśmy funkcjonalni, staramy się jak gdyby wyzwolić również z przekonania, że to jest więzienie, i bardziej działać właśnie, tak jak powiedziałeś, bezinteresownie na rzecz takiego pozyskiwania wiedzy, która przysługuje nam się później, na przykład po śmierci, do szybszego podjęcia kolejnych decyzji, które mogłyby nam na przykład ułatwić pewne kolejne jakby kroki tu reinkarnacyjne i tak dalej. I właśnie to jest też rzecz, której bardzo często widzę tutaj niezrozumienie w komentarzach i ogólnie słowach różnych osób, które oglądają materiały na moim na przykład kanale, którym się wydaje, że po śmierci my jesteśmy tak jak to jest tak, że na przykład ja wychodząc z ciała, na samym początku też odczuwałem lęki, prawda? Pewne rzeczy powodowały, że moje zachowania również poza ciałem były bardzo charakterystyczne. Przypominały zachowania człowieka, który boi się także tutaj w życiu pewnych różnych rzeczy, prawda? Determinowały mnie. Ale jeżeli wychodzę częściej z ciała, opanowuję ten lęk, widzę, jak wiele z tego wszystkiego, co tam jest na samym początku, jest tylko i wyłącznie emanacją mojego umysłu, tym tak zwanym ospuło, czyli tym obszarem wyobrażeniowo-mentalnym, jestem w stanie dotrzeć do tego, co jest bardziej prawdziwe, bardziej odrębne od mojego umysłu, od kreowania przez mój umysł, a jest czymś integralnym, związanym z czymś większym umysłem, większą świadomością. I to wtedy namacalnie daje mi jakieś tam podstawy do tego, żeby wyciągać z tego jakieś wnioski i wartości po śmierci człowieka, takiego typowego człowieka, dajmy na tego alkoholika nieszczęsnego, przywoływanego bardzo często przez ciebie, prawda? To nie jest tak, że on się nagle wyzwala i on czuje, oj, źle robiłem, oj, piłem tyle tego alkoholu, teraz jestem od tego wolny, nie mam już tego ciała, nie czuję takich potrzeb. Bo kwestią naszego życia, tego funkcjonalnego życia, jest to, jak my potem w tych pierwszych sekundach zachowujemy się po tej śmierci, prawda? Ta nasza dusza, czy ona dalej lgnie do tych 5 składników, tych pierwszych, można powiedzieć, najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania w tej rzeczywistości, czy już bardziej je rozumie, czy jest ponad te Już składniki. To jest właśnie ta istota tego, bo nam się wydaje, że po śmierci to my się nagle wyzwolimy, możemy iść teraz do parku, możemy ten park nazwać takim światem tych bogów, prawda? Odpocznę se teraz 1000 lat, nie będę się wcielał, mam to w nosie, a jak mi się zachce, to się wcielę ponownie. A zapominamy o tym, że to może być kwestia sekundy i jesteśmy z powrotem już w łonie matki, prawda? Jak to tłumaczy buddyzm? Bardzo, ja to ostatnio też czytałem, ale może to też ułatwi wielu osobom zrozumienie tego z drugiej perspektywy. to nawet nie buddyzm, bo to tak naprawdę doświadczenia ludzkie, które doświadczenia również mnichów od tysięcy lat, którzy wychodzą z ciał i są przy zmarłych i tak dalej, obserwują te wszystkie sprawy. Otóż to jest tak, że nasza dusza niczego nie chce. To musimy wiedzieć, że ona sama z siebie nic nie będzie chciała, bo to jest proces, to jest właśnie trudne do zrozumienia. Bo musimy tak rozciągnąć umysł, żeby zrozumieć, że życie poza umysłem ja moje jest zupełnie inny, zupełnie czysty, nie warunkujący się. I teraz, jeżeli zrozumiemy słowo pustka jest pełnią, pełnia jest pustką i że to są wszystko nasze wytworzenia, naszego umysłu 5 grup składowych, to tam cały czas istnieje dusza, ale ona jest poza tym, ona nie decyduje. Ta świadomość czystego natury umysłu, ona nie decyduje, bo to my decydujemy. Kiedy utrzymujemy cały czas proces stawania się, czyli ja chcę. I tu jest cała nauka współzależnego powstawania, co się robi po śmierci. Musiałbym tak szybko, jesteśmy zatopieni w niewiedzy. Nie wiem, kim jestem dokładnie. I po śmierci również nie będę wiedział, kim jestem, bo jestem w awidży, niewiedzy tego, że jestem w samsarze. Więc zaczynam myśleć, kim jestem i zaczynam wytwarzać w umyśle. Coś się zaczyna tam dziać. Jak zaczynam wytwarzać w umyśle, powstaje świadomość. Ona jest zależna od tego wcześniejszego procesu. Wszystko jest od siebie zależne. Jak powstaje ta
świadomość, to zaczyna wytwarzać umysł i ciało. Ono jest na razie energetyczne, ale już mniej więcej podobne do tego ciała, w którym się zaraz odrodzimy. To jest szybki proces. Jak już mamy umysłowość i jakby formę materialną, którą my cały czas konstruujemy, to zaczynamy mieć 6 podstaw zmysłowych. Zaczynają się tworzyć, ale jeszcze tam w tym stanie bardo, czyli w stanie śmierci. I później zaczyna się tworzyć zetknięcie z naszymi, przypominamy sobie odczucia, percepcje, zaczynamy ciągnąć, chcę znowu powrócić do ziemi, bo pamiętam, że tam było fajnie, mam takie odczucia, czyli zaczyna się lgnięcie do stawania się. Jak już mamy lgnięcie do stawania się, to zaczynają się narodziny i już jesteśmy w świecie Mhm. nadziemskim, czyli w świecie, gdzie istnieje śmierć, istnieją choroby i to wszystko, również radość, ale już musimy wiedzieć, że istnieje dualizm, czyli przede wszystkim istnieje narodziny i śmierć, czyli dwie dość duże dupki, dość dużo cierpienia. I śmierć, i narodziny. W momencie śmierci my musimy ze swoim umysłem sobie poradzić, ale co jeżeli nie jesteśmy przygotowani w ciągu życia do śmierci? Czyli nasze życie powinno być przygotowaniem do procesu śmierci, czyli procesu oczyszczenia, zmierzenia się ze sobą. Jeżeli nasz umysł jest wytrenowany, jest spokojny, klarowny, nie ma wytworzeń, czyli tych myśli, to po śmierci on jest w tym stanie i nic nie wytwarza, bo on nie ma czegoś takiego, że muszę zobaczyć Jezusa, muszę zobaczyć Buddę, muszę pójść do nieba, ale byłem zły, to zaraz przyjdzie diabeł i nagle ten diabeł przychodzi i zaraz pójdę do piekła i nagle przeżywam jakieś, gonią mnie tam ludzie, uciekam gdzieś po jakichś miejscach. To się zaczyna się robić tak, że nasz umysł jest 9 razy, ta świadomość 9 razy mocniejsza, odczuwamy wszystko mocniej, strach odczuwamy mocniej, pragnienia odczuwamy mocniej. Gdzie pomyślimy, tam jesteśmy. W sekundzie możemy się przenieść w różne miejsca. Chcemy być, nie wiem, na Antarktydzie, to jesteśmy na Antarktydzie, chcemy być tam. Miota nami przez 40 dni, miota nami na lewo i prawo. My jesteśmy jakby w szoku, a istota, która jest całkowicie, powiedzmy, nieświadoma, no to ona ma dość szybki proces jakby strachu i szybko lgnie tam, gdzie jest najprzyjemniej, a z Mhm. reguły najprzyjemniej jest tam, gdzie miała jak największe wytworzenia negatywne, bo tam się czuje, jeżeli była bardzo zła, dużo złości i w momencie śmierci jest dalej zła, no to poczuje tam to światełko takie w którymś tam kolorze, już nie pamiętam, chyba niebieskim, gdzie się odrodzi w tych złych przestrzeniach, czyli to się nazywa jakiś półbogów, aszurów, różnie to nazywają, nie ma znaczenia. Albo się odrodzi tu na ziemi i będzie bardzo krzykliwym, złym człowiekiem, prawda? Więc możemy tu spotkać takie istoty. Więc w momencie śmierci nie zdefiniujemy siebie na nowo i nigdzie nie pójdziemy. Będziemy się walczyć ze swoim własnym umysłem, Mhm. własnymi emanacjami, własnym lękiem, własnymi pragnieniami. Wszystko nas tu spotyka. Jeżeli sobie wyobrazimy, że ma przyjść po nas diabeł, to przyjdzie najstraszliwszy diabeł i będziemy musieli się z nim zmierzyć, ale to będzie tylko nasz umysł, jak jeden wielki sen. Również stan tak zwanego bardo, umierania. I tam dlatego się mówi, że śmierć jest cierpieniem, to dupka, bo wtedy zauważymy siebie w pełnej krasie. Nie siebie, ale swoje 5 grup jakby składowych, plus nasz umysł, nasze uwarunkowania, to czym nas karmili, to czym my się karmiliśmy, jakimiś, nie wiem, NWO na przykład, reptilianie nagle do nas przylecą, prawda, i plejadianie nas nie uratują, albo, nie wiem, Anunnaki nas przerobią na złoto, cokolwiek w tym świecie istnieje, to my to spotkamy, jeżeli będziemy o tym myśleć i się tego bać. Ale jak będziemy mieć Dokładnie. wytrenowany, czysty umysł rozpoznamy naturę czystego umysłu, że jest pusty, spokojny, nic nie będziemy wytwarzać, to wtedy możemy wyjść w ogóle z procesu reinkarnacyjnego i Mhm. uwolnić umysł właśnie podczas śmierci. To jest Tak bardzo to trudne. Z jednej bardzo. strony łatwo o tym mówić, prawda?
Fajnie, bo tutaj pojawiły się pewne takie kwestie, ty tu poruszyłeś to, jak można zareagować na to, co tam się spotyka po śmierci i tak dalej, prawda, na te bardo, czyli stan pośmiertny, ten taki pomiędzy śmiercią a życiem. I teraz to, co ty powiedziałeś, że myśl kształtuje naszą rzeczywistość tam po śmierci, to jest tak, to potwierdzam, kiedy wychodzimy z ciała, kiedy na początku nie kontrolujemy tego, prawda? Robert Monroe mówi, że właśnie każda myśl to wektor ruchu i każda myśl może nas sprowadzić w jakiś obszar. Dlatego tak ważne jest nie myśleć, tak ważne jest konkretyzować te swoje myśli, bo każda myśl może, i to nie jest tak, że my widzimy nawet ten ruch, po prostu nagle znajdujemy się bez jakiegoś wyraźnego sygnału zmiany scenerii. Jesteśmy już w innym obszarze, po prostu myśl kształtuje naszą rzeczywistość po śmierci. To jest bardzo ważne dla osób, które na przykład będą wychodzić z ciała. I to z czasem dopiero uczymy się tego, żeby na przykład wyłączyć te myśli. I tylko jeżeli wyłączymy myśli, możemy poddać się na przykład podróży na holu. To jest, ludzie mówią, ale jak, co to jest ta podróż na holu, prawda? Ale to jest tylko możliwe wtedy, kiedy osiągniemy stan po wyjściu z ciała, w którym nie myślimy o niczym, po prostu poddajemy się, całkowicie się poddajemy, prawda? To tak jakby nagle bomba atomowa uderzyła tam ode mnie powiedzmy kilometr i ja się poddaję i po prostu nie wiem, czy ta fala jest, czy nie ma, po prostu poddaję się i nie wiem, kiedy nawet następuje przejście w inną świadomość, tą pośmiertną. To jest właśnie takie poddanie się po wyjściu z ciała fizycznego. Chcesz coś dodać? Proszę. Tak, i tak do tego, co mówisz, że myśl kształtuje rzeczywistość. To jest Nagroda Nobla, nie? Penrose, niedawno fizyk o tym mówił. A To widzisz, my, no nie wiem nawet. to my kształtujemy rzeczywistość. To już fizyka nam mówi. Ludzie, obudźcie się. To nie są czasy 300 lat Newtona. Rzeczywistość jest zależna od nas, a nie jesteśmy w niezależnej rzeczywistości. Zupełnie jest na odwrót. My ją kreujemy wspólnie, globalnie i poprzez siebie. A że to jest taki długi okres czasu, no to wiadomo, nam się tak wydaje. Ale to my mamy wpływ i widzimy to w takich, jak ty wchodzisz w te stany, to widzisz to, czyli ten proces wytwarzania, to się nazywa współzależnym powstawaniem. Tu zaczynamy mieć zetknięcie, czyli ty masz zetknięcie z jakimś obiektem. Jak zaczniesz wytwarzać w umyśle jakieś myśli poprzez to zetknięcie, to zacznie się budować świadomość. Ta Mhm. świadomość może nas gdzieś przenieść. I to jest sekundowy proces. Tak. Zetknięcie, wytworzenie i już się buduje świadomość. Na przykład ja myślę, wytwarzam sobie, mam zetknięcie w myślach o wieży Eiffla, prawda? A ty czy tam w Bardo, czy w Bardo medytacji, czy w Bardo poza, wystarczy, że już zrobisz sobie tutaj wytworzenie i już się przenosisz, prawda? I to jest sekunda, że już gdzieś jesteś. Dlatego medytacja jest treningiem niewytwarzania, czyli hakowania Matrixa, bo jak nie Mhm. wytwarzasz, to powiedzmy te fotony nie mogą się skleić i nam urzeczywistnić czegoś. One są rozproszone, są w potencjale. Czyli jak my medytujemy i normalnie na fotelu sobie siedzimy czy idziemy i nie wytwarzamy, czyli nie ma zetknięcia z daną obiektem, po prostu widzę długopis i nie zaczynam mówić, co to za długopis, co to jest, on jest fajny czy nie fajny, zaczynam go oceniać, mam zetknięcie, mam wytworzenie i buduje mi się świadomość na temat tego długopisu, czy będzie dobrze pisał, czy nie. Ale jeżeli wezmę ten długopis i tylko go obserwuję w ciszy, nie wytwarzam zetknięcia, to jest zetknięcie wzrokowe, ale nie wytwarzam dalej wytworzeń z tym zetknięciem, to nie mam na ten temat świadomości, czyli jest spokój, cisza. Rozumiesz, o co chodzi? Tak, Tak? tak. Bo to jest bardzo trudne do zrozumienia, gdzie musi być zetknięcie 6 zmysłów, wytworzenie w umyśle, które zaczyna tam sobie tworzyć i zbudowana świadomość. Ta nasza świadomość się buduje w ciągu dnia miliardy razy na sekundę, można powiedzieć. Cały czas mamy zmienną świadomość. Nawet nie wiemy. To jest tak, że cały czas jakby umieramy i naradzamy się na nowo. Mhm. Ciągle patrząc na różne obiekty, to jest dość trudny, złożony proces. Najłatwiej wyobrazić sobie tak, jak seksoholik patrzy na kobietę. Ma zetknięcie, widzi piękne nogi, ma wytworzenie w głowie, co by zrobił z tymi nogami i z tym pięknym ciałem i świadomość jego pragnąca takiej kobiety. Mhm. I myśli po prostu, bo tak jest uwarunkowany. To jest niby śmieszne teraz, ale tak naprawdę jest tragiczne, szczególnie dla jego żony.
i dla niego samego, bo jest w piekle swojego pragnienia. On musi cały czas jakby mieć nowe doznania, nowe wedany. Czyli ma wytworzenie, widzi zetknięcie, znaczy ma zetknięcie, kobieta, wytworzenie i tu można sobie podłożyć to pod siebie. I dalej tworzy już inną świadomość. Ale w Mhm. momencie zetknięcia, gdy to zauważy piękną kobietę, silną wolą i tylko własną wolą, bo tu jest wtedy, uruchamia się własna wola, powie swojemu umysłowi koniec. Już koniec tego. Nie chcę być więźniem swojego umysłu i swoich pragnień. Zacznie zmieniać ten umysł, to świadomość się zacznie zmieniać. To jest, powiedzmy, kwintesencja naszej istoty tu. Te trzy procesy są kwintesencją istnienia i na ziemi, w piekle, w niebie, gdziekolwiek. Bo cały czas mamy zetknięcie, wytworzenie i buduje się świadomość, która konstruuje, tak jak właśnie mówisz, i determinuje nasze życie, czy te rzeczy, które spotykamy. Mhm. Więc to jest mega ważny proces, który każdy może zauważyć w swoim życiu, z czymkolwiek, jakie ma zetknięcie z kimś, kto krzyczy, jakie ma wytworzenia na jego temat i jaka buduje mu się Mhm. świadomość. Właśnie, brakuje jakby tej chwili spokoju, ciszy, w której każdy mógłby się odważyć na taką refleksję, prawda? To jest właśnie Właśnie to, że ludzie ciągle w tej kakofonii mają problem ze znalezieniem tej chwili, momentu, w którym zrozumieją, że oj, poszybowałem za daleko, prawda? Oj, już za dużo wytworzyłem, już myślę za dużo na temat tego, albo już za bardzo oceniam. Właśnie te wszystkie praktyki, o których my tutaj mówimy w tym i w poprzednich programach, prawda? Na przykład te buddyjskie, które ty praktykujesz w swoim życiu, one mają za zadanie właśnie budować takiego czystego, niezaspokojonego, znaczy takiego czystego, niezmąconego umysłu i to jest ten stan samadhi, prawda? On dokładnie pomoże tak. nam również po śmierci. I to, czy trzeba być buddystą, żeby to osiągnąć? Nie, Niekoniecznie. Czy tak samo właśnie każda praktyka, moim zdaniem, każda praktyka różnych doktryn, czy tam filozofii, może spowodować ten stan, który będzie trwał trochę dłużej, czasem trochę krócej, bo jest mnóstwo tych wszystkich rzeczy, które się dzieją dookoła nas. I teraz też takie pytanie od widza odnośnie właśnie tego stanu samadhi, bo właśnie tutaj przez to, że tak dużo na te tematy mówisz, ludzie mają takie pytania, które gdzieś może ukrywają jakieś ich wątpliwości właśnie. Czy doświadcza pan, panie Macieju, samadhi, albo chociaż raz doświadczył? No i właśnie, jak to u ciebie jest? Czy często najpierw, jesteś w tym stanie właśnie? najpierw powiem to, czym jesteśmy warunkowani. Warunkowani jesteśmy i to również jest pokarm dla awidży, czyli niewiedzy, w której jesteśmy, nie? Czyli tym jakby systemie jesteśmy dlatego, że nie wiemy czego. Ale my nie wiemy dlaczego, dlatego że cały czas odżywiamy tą niewiedzę. I jedną z odżywek, już nie będę wchodził, bo jest ich więcej, jest właśnie wątpliwość. Jeżeli mamy wątpliwości, to cały czas odżywiamy awidżę. To tak na marginesie. Tak jest. Samadhi osiągnąłem samadhi po 15 latach praktyki. Tak gdzieś około. Już nie liczę praktyki od dziecka, no bo bym musiał liczyć, że osiągnąłem to po tam 40 iluś latach. Ale takiej świadomej medytacji to gdzieś około 15 lat mi zajęło. I muszę być strasznie tępy, że mi tak długo zajęło. Taki stan, gdzie rzeczywiście mogłem wyłączyć. To jest oczywiście długi proces, żeby to złapać. Muszę mieć teraz, żeby wejść w samadhi, muszę mieć około 1,5 godziny takiego wyciszenia i ciała, i wszystkiego rodzaju myśli, które się pojawiają, uwarunkowanych myśli, rozmów ze sobą, rozmów, co mogę powiedzieć ludziom, na przykład, co bym chciał powiedzieć ludziom, co bym chciał powiedzieć innym, jak na przykład pomóc, rozmów ze sobą różnego rodzaju. Ten proces zaczyna się wyciszać. Umysł jest jakby w takim troszkę hipnogogicznym śnie. On czasami mnie na moment jakby
procesuje jakby lekki sen, w którym ten umysł jakby się regeneruje, tak myślę, ale to jest czasami ułamek sekundy. Ja to cały czas słyszę, nawet słyszę swoje chrapnięcie, czy proces, kiedy tak rzuci ciałem. I zaczynam wchodzić już w fazę spokoju, gdzie zaczynam widzieć, że umysł znowu chce się rozpędzać jak koło zamachowe, chce tworzyć myśli, czyli te wytworzenia, ale ja go hamuję. Tak sobie opowiem teraz, jak to u mnie wygląda. I coraz mniej pojawia się obiektów wewnątrz umysłu, zaczyna być spokój. Czasami można sobie porozmawiać ze swoim, powiedzmy, wyższym ja lub duszą, jakkolwiek to chcemy, ale idziemy dalej w samadhi, czyli nie ma być żadnego wytwarzania. Ma być absolutna cisza. Przez jakiś okres czasu nic się nie dzieje. Po prostu jest taki stan, jak zamkniemy oczy, ale umysł mamy tak klarowny, jakbyśmy jechali Formułą 1 i musimy uważać na innych ludzi, żeby nie, innych uczestników wyścigu, żeby ich nie uderzyć. Więc jak widzimy Formułę 1, to wiemy, jak oni są skoncentrowani maksymalnie. Nie mogą myśleć teraz o dupie Marynie, bo muszą myśleć tylko o wyścigu. I my, wchodząc w medytację, nie myślimy o dupie Marynie, tylko właśnie wchodzimy w stan bez myślenia, ale on musi być z pewnymi mocami, które mamy w sobie i rozwijamy. Czyli musimy mieć sadę, przekonanie do tego, co robimy. Musimy wiedzieć, mieć świadomość. Musimy wytworzyć w sobie wirię, energię, bo bez energii to pójdziemy spać. Częsty proces. Musimy mieć uważność już wytrenowaną w ciągu dnia, jak jesteśmy uważni, że wchodzimy w ogniskowanie świadomości na jednym punkcie oddechu, czyli już mamy wytrenowane medytację anapanasati, obserwację oddechu, bo tu mamy się kierować. I dopiero jak te połączymy elementy, jesteśmy w tej nieprzerwanej uważności, to jest to moment taki, jakbyśmy otwierali zasłony z okna i robi się jasno. I również się robi coś takiego w głowie. Po prostu tak się otwierają zasłony i nagle jesteśmy w jakby spokojnym, cichym pomieszczeniu, w którym nie ma nic. Ale możemy zaobserwować, w którym miejscu nawet może powstać myśl, która kiełkuje. Ale my mamy moc zatrzymania tej myśli i być dalej i wchodzić głębiej. Głębiej już nie byłem, bo nie miałem na to czasu. Nie, to też jest tak, że później moment samadhi jest coraz szybszy, ale również trzeba poświęcić temu dość dużo czasu i być na spokojnych odosobnieniach, gdzie tam na odosobnieniu wszedłem w samadhi w 15 minut i również na przykład możemy stracić poczucie grawitacyjne, mieć poczucie bycia w bilokacji jakby. To nie jest rzeczywiście takie, jak może się komuś wydawać, ale mamy wrażenie, że nie wiemy, czy siedzimy, czy się przechyliliśmy, czy spadamy. Nagle mamy poczucie, że obserwujemy kogoś z góry, ale to nie jest tak narysowane i mocno rzeczywiste. Są takie odczucia. No i jest to cały proces. Wiadomo, że później z nauk wiemy, że możemy odłączyć się od procesu, że nie odczuwamy nawet oddechu, nie odczuwamy zupełnie ciała, czyli odłączamy się w takim procesie od ciała. I tu musimy teraz dać krok naprzód, bo będziemy przestawać czuć swoją świadomość i to może być trudne, żeby zrobić ten krok, że już nie ma ja, moje, czyli zaczynamy wchodzić już w głębokie zrozumienie anatta, brak stałego ja i robimy krok dalej, gdzie już nie mamy wolnej woli. I wtedy już sami nie jesteśmy w stanie powrócić. I proces samadhi zaczyna się, już trzeba mieć czas, godziny treningu i cały dzień wolny. No to wiadomo, że tylko mnisi w takie stany mogą wejść, bo zwykły śmiertelnik no, jest uwikłany w swoje życie i już nie odłączy się jakby od swojej świadomości, żeby tam trwać 4 godziny, na przykład w stanie zupełnie głębokich dżan, wejścia powiedzmy, jak to mistycy opowiadają, dotknąć Boga i tak dalej. Takie wytworzenia powiedzmy tego czystej natury umysłu, gdzie nadal jest, dochodzi do tego 31 poziomu tych istot najwyższych. Tych takich rozpływających się jeszcze w tej takiej bezwarunkowej, czystej miłości, gdzie my widzimy jakby jakby zdjęcie
w umyśle tego, że co tam jest na tym poziomie. No, tak powiedzmy samadhi wygląda. Więc ja jestem na naprawdę takim podstawowym poziomie głupca, i tak to można nazwać, jak to Buda mówi, wszyscy jesteśmy głupcami, ale jak otworzymy ten oko dammy, zaczynamy to widzieć i wchodzić sobie coraz głębiej. Ja nie robię z tego praktyki, że muszę, ja nic nie muszę. Wiem, że to jest proces wielowcieleniowy i tego uczy nas również nauka, że mamy sobie odpuścić, a nie robić wszystko za pomocą zadania, że ja muszę coś zrobić, muszę wejść w głębokie stany. Nic nie muszę. Wejdę, to wejdę, nie wejdę, to nie wejdę. Najważniejsze, żeby po prostu praktykować i być cierpliwym, uważnym i systematycznym, żeby cały czas się oczyszczać z tych właśnie splamień, które nas tutaj warunkują, czyli chciwość, awersja i ułuda. No, aż się kotu spodobała bardzo ta wypowiedź twoja i też również chyba Stan. Koty w ogóle lubią bardzo spokój, więc jak najbardziej witamy kota. E, Powiem tak, bardzo to jak opisywałeś wejście w stan samadhi przypominało mi właśnie wejście też w stan OB, takiego czystego, klasycznego, tyle, że my sobie tutaj to ułatwiamy właśnie, a żeby nas nic nie rozpraszało, no próbujemy zawsze wyjść, czy staramy się właśnie nad ranem, kiedy jeszcze ten nowy dzień się nie zacznie, umysł jest w miarę już spokojny i klarowny, nie ma jakichś tych naleciałości wszystkich z dnia poprzedniego. To jest dobry stan, może wtedy też udałoby się osiągnąć stan samadhi. Zresztą jak opisywałeś, to on jest bardzo zbliżony do tego, co dzieje się z naszym umysłem w momencie, kiedy przechodzimy właśnie w ten proces OB. Wydaje mi się, że, bo ja też przyznaję, że na samym początku, kiedy tam zacząłem się tym interesować, czytałem właśnie dużo tych książek związanych z buddyzmem, ale też i właśnie z hinduizmem. I właśnie na przykład w mojej nauce właśnie wejścia w stan OB i tak dalej, bardzo dużo różnych takich nauk związanych z hinduizmem wprowadziłem. Na przykład właśnie ten proces pranayamy, prawda, czyli tego kontrolowania oddechu i tak dalej, który nazywa się w buddyzmie troszeczkę inaczej. Pewnie też inaczej może przebiega i ta medytacja na przykład nad pustką albo nad obiektem, dokładnie tak jak to wyjaśniłeś, więc to bardzo fajnie wszystko się z sobą łączy i prowadzi wydaje mi się, do tych samych rezultatów i to jest zaskakująco piękne. Czy ja mogę potwierdzić, że mi się kiedyś udało coś takiego jak samadhi? Ja to inaczej nazwałem. Wydawało mi się, że wyszedłem z ciała i obserwowałem siebie z tyłu. A właśnie robiłem to w ciągu dnia, siedząc właśnie w kwiecie lotosu i medytując, prawda? I właśnie po chwili, tak jak mówisz, prawda? No tak samo jak wchodzi się w OB, traci się w ogóle poczucie związania z ciałem, ciało jakby przestaje istnieć i nagle właśnie jest ta pustka, taka totalna pustka i ona właśnie, ta czerń jakby nagle rozsłania się czymś jasnym. To jest taki proces trochę jak hipnagogi, ale ta jasność jest ciągła. I w tym momencie może nastąpić jakby odłączenie tego ciała. I tu przy OB no, stosujemy wizualizację, żeby się wspomóc w tym i ta wizualizacja może nas już jakby zaprowadzić do pewnych takich wytworów naszego umysłu i to jest może jakiś problem, ale z tego można się wydostać. Nie będziemy o tym mówić, bo nie temat tego odcinka. Jeszcze chciałem Może, powiedzieć, jakby się tak? ktoś chciał zapytać, po co w ogóle wchodzimy samadhi. Tak. Oczywiście jest to pomocne idealnie po śmierci, ale co dzieje się, jaki jest proces w życiu codziennym? To jest jakby no, najważniejsza rzecz, po co to robimy. Samadhi prowadzi do pania, do tak zwanej mądrości. Mądrości, która jest potwierdzeniem tej wiary, tych wszystkich nauk, powiedzmy, tego wszystkiego, na przykład o czym my mówimy, prawda? I o czym mówił Buddha. Chcesz, to trenuj, aż będziesz miał potwierdzenie wiary. Tu nie ma ślepej wiary, tylko zaczynasz procesować, aż wejdziesz w samadhi, zaczniesz jakby ściągać, wyobraźmy sobie, jak z internetu ściągamy dane, to my w samadhi ściągamy dane z wszechświata. I my mamy już wewnętrzne poczucie, jakby taką, tworzy nam się taka mądrość na rzeczywistość.
Więc to nie są jakieś urojenia, kto sobie może na przykład z mózgu jakiś typowy intelektualista powie, wy to macie chłopaki jakieś urojenia, coś wam się uroiło w głowie. Ale gdyby on się poddał temu procesowi, to by miał takie same urojenia jak my. I wtedy sprawdźmy, czy przez 2,5 tysiąca lat wszyscy mają te same urojenia. No, to możemy polemizować, prawda? Tak, Jednak jest to, że to jest prawda i ściągamy te dane, które dalej nas procesują czy po śmierci. Więc to jest dokładnie. niebezpieczne. Ściągnięcie po prostu mądrości tak zwanej. To się nazywa mądrość, ale jak powiemy pania, czyli świadomość tego, po co tu jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, jak działać, jak się rozwijać. Tego nie musimy iść do wróżki, zębuszki, żeby nam powiedziała, kim byłem w poprzednim wcieleniu, żebym ja mógł wiedzieć, jak mam działać. Nie, wystarczy, że wejdziesz sobie w samadhi, w pania i wtedy będziesz wiedzieć, jak masz działać, żeby się oczyścić. Na tym to polega. Dokładnie. Może tak na zakończenie, zresztą było to zaplanowane na dzisiejszą rozmowę, chcielibyśmy tutaj z Maciejem zapytać Was, czy jest w ogóle fajny odbiór tych naszych rozmów, na tyle fajny, że chcielibyście na przykład nas posłuchać na żywo w formie takich warsztatów, które mamy w planach. One się gdzieś już tworzą, na razie na bazie kartki i ołówka, ale chcielibyśmy stworzyć taką formułę takiego wprowadzenia. Maciej ze swojej strony wprowadzenie właśnie w różnego rodzaju techniki oddechu, prawda, rozluźnienia ciała, również forma wykładowa, połączenie tego, co nas Praktyka. otacza z tą duchową sferą, prawda? Może chcesz powiedzieć, jakby to wyglądało z twojej strony? Sorry, że ci tak wchodzę w Nie, w słowa. porządku. Żeby troszkę dotknąć tego. To nie miałyby być warsztaty jakieś typowe, że musimy i tak dalej, wielka napinka, tylko żeby po prostu dotknąć i spróbować tego. Coś na zasadzie trochę odosobnienia, typowo odosobnienia, aby wyłączyć się trochę z tych procesów umysłu, troszkę odpuścić, ale również, żeby poczuć, co to jest świadomość ciała, jak yoga i ten program, który ja tworzę od ponad 20 lat, czyli świadomość poprzez ciało i oddech, bo to jest ze sobą integralne, trochę złapać jakiejś tam wiedzy, o której byśmy sobie w luźny sposób opowiadali, prostych technik medytacyjnych, no i Rafał będzie wtedy swoje, będziemy to łączyć, bo to jest wszystko tak ze sobą spójne, że fajnie to by było w takiej podwójnej energii walnąć. Tak, ja myślę, Żeby że się aura fajnie się takiego spotkania byłaby bardzo, bardzo żeby się po wzniosła. prostu odstresować, Mhm. spojrzeć na świat i na siebie trochę inaczej, złapać autorefleksję na siebie i na świat, zjeść trochę kuchni wegetariańskiej, zostawić te hamburgery na chwilę, więc to wszystko, pobyć trochę w ciszy, pomedytować, chodzoną medytację, siedzącą, leżącą, porelaksować się, poćwiczyć, poprzebywać w fotonach dobrej energii, którą wytworzymy razem z Rafałem. No, chodzi o Tak. taki duchowy chill out i I taki tutaj trochę też flow, prawda? Że jeżeli wrócimy potem do tej rzeczywistości, też troszeczkę na nią inaczej spojrzymy, przynajmniej przez jakiś czas, aż do nas to wszystko nie wróci, chyba że będziemy dalej gdzieś praktykować metody, których tam ewentualnie w warsztatach też zakosztujemy. Ja nie obiecuję ze swojej strony, że tam będę uczył, jak wychodzić z ciała, bo to jest połączenie jeszcze z osobą Macieja, byłoby to bardzo trudne, bo na pewno też czasowo nie starczyłoby w ogóle momentów na to, ale obiecuję wprowadzić takie ćwiczenia, również poopowiadać o tym, jak radzić sobie właśnie w tym fizycznym życiu z odróżnieniem tej iluzji i różnego rodzaju ćwiczenia, które ja sam stosuję i tak dalej. I też takie małe namiastka wprowadzenia właśnie w podróż mentalną, podróż OB, ale to, jeszcze tak jak mówię, takie bardziej ogólne wprowadzenie niż obietnica, tak, wszyscy wyjdziecie z ciała. Nie, to tutaj jest możliwe bardziej na tych moich warsztatach takich intensive, ale to myślę będzie też formuła bardzo fajna. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, ale przede wszystkim czekamy na Wasze komentarze. Co Wy o tym sądzicie? Może ktoś z Was ma też jakiś kontakt z jakimś ośrodkiem, z jakimś miejscem, które byłoby gdzieś w centralnej Polsce i sprawdziłoby się do tego typu praktyki. Chcielibyśmy to zrobić możliwie
jak najbardziej przystępnie cenowo, żeby to nie było tak, że tylko stać ludzi, którzy jeżdżą Maybachami, ale stać zwykłego zjadacza chleba, prawda? Każdy miałby szansę ewentualnie też właśnie odbyć taką podróż, taką inną rzeczywistość w tej naszej iluzji. Myślę, że taką mamy intencję. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Długo już nad tym myślimy. Mm, I też ważna rzecz, którą chciałem jeszcze dodać, że jest to spotkanie bezreligijne, ale każda O. religia jest mile widziana. Dlatego, że ja dużo również czerpię z nauki Jezusa. I nawet pokażę książkę. Nie tylko Jezusa, ale tu można przeczytać w tej książce o różnych niesamowitych wejściach właśnie w stany, które w buddyzmie są nazywane dżanami. Więc wszystko jest ze sobą połączone. Buddyzm pozwala jako doktryna analizy przeanalizować świat i zobaczyć, że i zrozumieć inne religie. To jest piękne. Więc mhm. jeżeli na przykład chcemy czerpać z buddyzmu, a jesteśmy katolikami, to bardzo dobrze. Bądźmy katolikami, nie przechodźmy na buddyzm, to nie ma sensu. Ale możemy czerpać z tego większe zrozumienie. Mam też takich, powiedzmy, osoby, na których jeżdżę do nich na jogę, oni są katolikami, ale również czerpią ode mnie nauki, uważności i tak dalej i również im to pomaga. Więc tu jest ważne, żeby nie było, a to jest taka religia, to jest taka. Nie, wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi. Religie mają nam pomagać zrozumieć, co to jest miłość bezwarunkowa, a nie dzielić. Jeżeli ktoś mówi, moja religia lepsza, ty jesteś do niczego, to musisz zauważyć, do czego ta religia rzeczywiście cię zmusza. I twój umysł do czego cię zmusza. Wszyscy mamy być równi, prawda? I tak bym chciał, żeby było, że nie, no tam buddyzm to ja nie jadę, bo jadę w niedzielę do kościoła. Oczywiście. Nie ma Nie, tak. Tak, jak najbardziej ja się z Tobą zgadzam. Tak, ja myślę, że to będzie tego nawet bardzo jeszcze otwarte tak spotkanie, będzie. pełne właśnie akceptacji naszych poglądów. Chyba że te poglądy będą typowo krzywdzące, więc wtedy od razu zwracamy O nie, pieniądze i sio, po prostu nie chcemy takich istot, jeszcze nie jesteś gotowy. dokładnie Ale tak. tacy się raczej nie pojawiają, bo Bo e, dobra energia ich odrzuci. myślę, że tak. Będzie fajnie. Także, no jeżeli się uda, to myślimy, że to w okresie jesiennym byłoby takie pierwsze spotkanie, ale jeżeli wcześniej, to też jak najbardziej Wszystko zobaczymy. zależy Latem od, jest trudno w ogóle cokolwiek załatwić, ale zobaczymy. Na pewno jest wszystko to zależy od tak. was, czy będziecie po prostu zgłaszać jakby swoją chęć w komentarzach, czy do mnie to można spokojnie tam pisać. Jestem dostępny mailowo, czy Facebook, Messenger i czy moja po prostu tam strona na YouTubie, można się zgłaszać i taką chęć jakby sobie zaklepać. Bo a nuż, a widelec będzie więcej osób i co wtedy? No właśnie, też nie chcielibyśmy, żeby to było jakoś tam mega dużo osób, ale myślę, że tak około 20 byłoby tak optymalnie, żeby każdy mógł, że tak powiem, z nami się zapoznać, też pobyć razem wspólnie i każdy, żeby odczuł jednak tą obecność, żeby nikt nie czuł się jak gdyby tak trochę na marginesie i tak jak osoba pominięta jak gdyby tutaj w tym całym procesie. Myślę, że nie idziemy tu na hurtowo jakoś przerabianie ludzi w dobre istoty, tylko po prostu tak, żeby to wszystkim Tak pasowało. jest, żeby obniżać entropię umysłu. Tak, Czyli im dokładnie, bo więcej entropii nie da takich się dobrych, usunąć całkowicie tak, na tej planecie. nie da się Ahimsy Tak, usunąć, ale czym będziemy się gromadzić w dobrych grupach, budować wspólnie medytacyjnie, to nawet jeżeli nie umiemy medytować, to grupa medytująca właśnie w tym momencie podnosi naszą świadomość. Więc to jest też bardzo ważny aspekt. Po co medytacje grupowe? Po to, żeby tych niżej wibrujących, że naprawdę jak się człowiek źle czuje i wejdzie do tych istot, które już medytują dość mocno, potrafią tą mettą, czyli miłującą dobrocią, którą w medytacji będziemy się uczyć i wytwarzać, potrafią nas podciągnąć do góry na nasz umysł. Zupełnie inaczej wtedy widzimy. Po to są te spotkania. Po to, żeby jedni drugich podciągali coraz wyżej, jak to się mówi, do światła, poprzez praktykę i dość taką, powiedzmy, pracę umysłową. To nie takie wszystko
hop-siup, fajnie jest, tylko rzeczywiście trzeba się do tego przyłożyć. Ale ci słabsi właśnie to będą odczuwać. Ci mocniejsi będą się tym cieszyć, prawda, że mogą wspomóc tych słabszych i podciągnąć do góry. Więc to też jest bardzo ważny taki psychologiczny aspekt bycia w grupie, że zaczynamy to rzeczywiście odczuwać. To jest no, jakby najpiękniejsze, że możemy się spotkać i potrenować razem i powspierać się i podciągnąć świadomością jeszcze wyżej. Bo wiadomo, nawet ja, który ileś trenuje, to również pomagając sam również wzrastam, więc to jest wszystko ze sobą połączone. Piękny proces, nie? Dokładnie, wy jesteście naszymi nauczycielami, Dokładnie. a nam daleko do bycia jakimikolwiek nauczycielami. Dobrze, Wszyscy się wspieramy i uczymy od siebie. dokładnie. Kota niestety nie możemy zabrać, więc zostaje w domu. Dzięki Macieju za dzisiejsze spotkanie. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, jakie są wasze odczucia, jakie są wasze wrażenia i również przemyślenia. Mm, Do zobaczenia, myślę, kolejnym razem, kiedy znów pojawią się jakieś ciekawe refleksje i wartości, które chcielibyśmy razem wspólnie przekazać. No i oczywiście w sprawach tego warsztatu też piszcie. Fajnie by było spotkać się na żywo, jakoś tak w fajnej formie. Tak, No, cieszę się na takie coś. Myśl kształtuje rzeczywistość, nic nie dzieje się bez przyczyny. Kreujemy to, o czym myślimy. Właśnie po to jest ten świat. I my wykreowaliśmy warsztaty, i te warsztaty, czy spotkanie, czy wspólna praktyka idzie w świat. I zobaczymy, co z tego wykiełkuje. Alleluja. Alleluja, amen. Dzięki Macieju. Dziękuję również. Dzięki serdeczne i również pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.